Witamy w kolejnym odcinku Quick Fix, czyli krótkich poradach serwisu Gunfire. W dniu dzisiejszym zajmiemy się kilkoma ładowarkami, w jaki sposób je prawidłowo obsługiwać oraz pokażemy, jakie problemy i błędy zdarzają się podczas użytkowania. W pierwszej kolejności weźmiemy tą jakże prostą ładowarkę do akumulatorów LiPo GF-LAD-LiPo. Obsługuje ona tylko akumulatory o napięciu 7,4 V lub 11,1 V. Aby ją uruchomić, podłączamy kabel zasilający. Widzimy, że wszystkie trzy diody mrugają na zielono i czerwono na przemian. To znaczy, że ładowarka jest gotowa. Nie ma tutaj bezpośredniego wpięcia przez wtyczkę akumulatora. Podpinamy ją jedynie tak zwanym wtykiem serwisowym lub wtykiem balansera. To ta mała, niepozorna wtyczka. Podpinamy ją odpowiednio w miejsce dla odpowiedniego akumulatora. Przy tego typu akumulatorach zapalają się wszystkie trzy diody. To znaczy, że wszystkie ogniwa są aktualnie ładowane. Jeśli któraś z diod się nie zapala, możliwe, że Twoja ładowarka uległa uszkodzeniu. Wtedy najlepiej szybko odłączyć ją od źródła zasilania. Następna jest ładowarka B350 Smart Charger. Jest to już nieco bardziej zaawansowana ładowarka mikroprocesorowa do praktycznie wszystkich typów akumulatorów używanych w ASG. Skoro już bardziej zaawansowana, to może w niej wystąpić nieco więcej błędów i problemów. Najczęstszymi błędami są: wyskoczył nam błąd Error 0. To znaczy, że akumulator mamy niepoprawnie podłączony. Najlepiej sprawdzić, czy wszystko jest dobrze wpięte. Teraz wszystko jest w porządku. Dodatkowo ten błąd może informować, że mamy zamienione bieguny, przykładowo na ładowarce bądź akumulatorze. W tym wypadku mamy odwrotnie podłączone kable do ładowarki. Wszystko jest w porządku. Jeśli podczas ładowania akumulatora przypadkowo rozłączymy go, wyskoczy nam Error 5. Możliwe, że jeśli mamy wszystko podłączone i dany błąd ponownie występuje, jest to błąd systemu. Wtedy należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania, odczekać chwilę i podłączyć ponownie. W przypadku, jeśli ten błąd dalej będzie nam się pokazywał, najlepiej skontaktować się z serwisem. W przypadku, kiedy jedno z ogniw jest za bardzo rozładowane, może również wystąpić Error 5. By pokazać porównanie do innego akumulatora, wykorzystajmy taki oto miernik. Brak reakcji. Weźmy teraz akumulator, który jest poprawnie naładowany. Jak widzimy, obie cele są praktycznie równo naładowane. Pomimo wielu prób wywołania innych błędów, które niestety skończyły się niepowodzeniem, mogą występować jeszcze następujące błędy. Error 2. Akumulator mamy niepoprawnie podłączony. Nie jest dobrze wpięty do ładowarki. Sprawdźmy, czy wszystko wtedy jest dobrze podłączone. Error 3. Akumulator został podłączony na odwrót. Mamy zamienione w nim bieguny. Należy sprawdzić, czy na wtyczce lub w ładowarce nie mamy podłączonych odwrotnie biegunów. Error 4. Podczas ładowania doszło do rozłączenia akumulatora. Czyli jeśli przypadkowo gdzieś zahaczymy akumulator, przez co rozłączy się z ładowarką w trakcie ładowania. Error 7. Za duże lub za małe napięcie na jednym ogniwie pakietu LiPo-LiFe-Lion. Możliwe, że akumulator uległ uszkodzeniu. Jeśli jedno ogniwo ma poniżej 3,2 V lub powyżej 4,2 V. W przypadku jeszcze bardziej zaawansowanych ładowarek mikroprocesorowych, jak na przykład iMax B6, może wystąpić coś takiego. Connection break. To znaczy, że mamy niepoprawnie podłączony akumulator. W tym wypadku wykorzystaliśmy tylko wtyczkę balansera. Potrzeba również wpiąć wtyczkę od samego akumulatora. I próbujemy ponownie.
Teraz wszystko jest w porządku. Podobnymi ładowarkami do iMaxa B6 jest np. Electroriver Wave lub Redox Alpha. Dla większego bezpieczeństwa ładowania pakietów LiPo można stosować specjalną torbę do ładowania tego typu akumulatorów. W razie jego uszkodzenia, przez który może dojść do reakcji łańcuchowej i eksplozji akumulatora. Dzięki tej torbie niczego nie spalimy w domu. W razie jakichkolwiek problemów kontaktujcie się z serwisem sklepu Gunfire. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.